Witam wszystkich serdecznie po długiej przerwie we vlogowaniu. Jutro lecę z Warszawy do Tianjinu, gdzie czeka mnie kwarantanna dwutygodniowa. I następnie udaję się do Chengdu, gdzie zamierzam zostać na dłużej. Aktualnie pakuję wszystkie graty. Przed wyjazdem było dużo zamieszania z dokumentami. Generalnie trzeba było zrobić test 2 razy na koronawirusa, test PCR. Raz przed przyjściem do centrum wizowego, żeby w ogóle tam się dostać, a drugi raz 48 godzin przed wylotem, żeby otrzymać zielony kod w takiej chińskiej aplikacji, który to musi się świecić na zielono, żebyśmy w ogóle byli w stanie dostać się na pokład. Możliwości wejścia na pokład w pierwszej kolejności. Czekam już na wejście na pokład. Miałem troszkę zawirowań, ponieważ okazało się, że jeszcze jeden kod QR jest potrzebny i musiałem na szybko go wyrabiać, taki kod QR wewnętrzny, jakiś rządowy. Wszystko było po chińsku na stronie i same komunikaty były też w języku chińskim, także dla obcokrajowca nieznającego chińskiego byłoby to ciężkie w ogóle. Nie wiem, jak to ludzie ogarniają tutaj w Warszawie. No, ale dostałem się, wyrobiłem ten kod i czekam na wejście na pokład. Dużo Chińczyków tutaj ubiera się w takie stroje ochronne i gogle. Jest bardzo dużo ludzi, nie spodziewałem się aż tylu. Myślałem, że praktycznie będę sam w samolocie, a tutaj jest masa Chińczyków. Chyba dlatego, że jest tak mało lotów teraz do Chin, bo ja nawet miałem problem ze znalezieniem jakiegokolwiek lotu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów. Właśnie dojechałem do hotelu na kwarantannę w mieście Tianjin. Wszedłem tutaj jakąś minutę temu po bardzo długiej i męczącej podróży składającej się z mnóstwa różnych procedur. Bardzo restrykcyjnie tutaj podchodzą do koronawirusa. Generalnie doleciliśmy około godziny 9. Jest godzina, proszę Was, 14:30, także od 9 do 14:30 tyle czasu trwały te wszystkie procedury od wyjścia z samolotu aż do dotarcia do hotelu. Wyglądało to bardzo imponująco, o czym opowiem za chwilę. Na razie takie wstępne tylko oględziny mojego pokoiku. I żeby raźniej było, to zacząłem gadać do aparatu, ponieważ będę sam przez 2 tygodnie. To muszę gadać do siebie. Taki jest widoczek z okna. Wielki moloch pod tytułem Miasto Tianjin. Tak wygląda łóżeczko. I będę sobie tutaj żył. Zobaczmy jeszcze łazienkę, której nie widziałem w ogóle. Tutaj zostawili mi 5 baniaczków wody, a toaleta jest taka. Toaleta jest taka. Kibel w prysznicu, typowe dla Chin. Możemy defekować oraz brać prysznic w tym samym czasie. Papier toaletowy, kubeczek na herbatkę, kubeczek zwykły, ręczniczek, mydełko, szampony, klapeczki nawet eleganckie. Dostaliśmy taką kartę z instrukcjami, co należy zrobić, czyli tutaj na dole mamy napisane, że trzeba się tutaj zarejestrować, zeskanować ten kod QR w ciągu 24 pierwszych godzin. Zadomowiłem się w tym nowym 14-dniowym więzieniu. Generalnie ciekawy był sam proces podróży tutaj, szczególnie jeśli mowa o tych nie tylko procedurach, ale samej postawie Chińczyków w stosunku do tej całej pandemii.
ponieważ tak jak pokazywałem Wam na lotnisku, większość z nich była ubrana w kaftany, gogle i była tak paranoicznie bardzo nastawiona do tej całej podróży. Zdarzyła mi się nawet jedna ciekawa sytuacja, mianowicie jak siadałem na swoje miejsce, miałem lekko źle nałożoną maseczkę, mianowicie nie na nosie, i Chińczyk, który siedział 2 miejsca obok, było zawsze jedno miejsce przerwy w środku, od razu mi zwrócił uwagę, że mam założyć maseczkę w taki dosyć ordynarny sposób. Później, no ja już oczywiście miałem tą maseczkę na ustach cały czas, natomiast przyszedłem z jakimś drineczkiem, Coca-Colą z lodem, no i ściągnąłem maseczkę, zacząłem ją pić i Chińczyk akurat wtedy się spojrzał na mnie i zobaczył, że ja nie mam maseczki i natychmiast poleciał do stewardessy, mówiąc, że ja ciągle ściągam maseczkę i domagał się, żeby tam upomnieli mnie, że mam mieć cały czas ją na ustach. Także ciekawa sytuacja, bardzo ostrożni są Chińczycy. Na samym lotnisku też zdarzyła mi się ciekawa przygoda, ponieważ sam proces transportu od wyjścia z samolotu do samego hotelu trwał 6 godzin, bardzo długo. Wyglądało to tak, że najpierw było mnóstwo takich procedur typu sprawdzanie temperatury, jeszcze raz spowiadanie się ze wszystkich swoich szczepień, testów na jednym stoisku, później jeszcze trzeba było te testy pokazywać do kamerki, było takie stoisko z panem policjantem, który był na ekranie i trzeba było mu wszystkie dokumenty pokazywać, mnóstwo informacji cały czas powtarzać w różnych miejscach. Później zrobili mi test na COVID-a, test PCR, patyczkiem, nie analny, tylko do nosa. Później przeciwciała, krew z palca mi pobrali. No i później bagaże, poszliśmy, nie odbieraliśmy bagażu, tylko poszliśmy bezpośrednio do autobusu. Bagaże były ustawione już tam na zewnątrz, także tylko zabrało się bagaże do autobusu i pojechaliśmy tutaj do hotelu. Do hotelu jechaliśmy, kurde, chyba z ponad godzinę. Przed samym hotelem znowu czekaliśmy chyba z 1,5 godziny, ponieważ tutaj były jakieś takie procedury, że każdy autobus musiał po kolei wysiadać, trochę tych ludzi było. Policjanci zatrzymywali ulicę, żebyśmy wjechali tutaj, żeby zero kontaktu było naszego ze światem zewnętrznym, co bardzo efektownie wyszło w taki dosyć chaotyczny, typowy dla Chińczyków chaotyczny, ale bardzo efektywny sposób, bo te stoiska było tak rozstawione, wyglądało to prowizorycznie, natomiast wszystko tam było bardzo dograne. Taki sam proces bardzo upierdliwy i męczący, no ale tylko w ten sposób, myślę, ten wirus jest efektywnie tutaj kontrolowany, bo u nas kwarantanna pod tytułem jedź sobie do domu i siedź tam 14 dni w ogóle mija się z celem. Jest druga noc mojej kwarantanny, godzina 3 w nocy. Mam problem z zaśnięciem i ogólnie z robieniem czegokolwiek, bo jestem troszkę taki rozstrojony jetlagiem i ogólnie tą nudą, która tutaj panuje. Ale sama kwarantanna przebiega jako tako. Wczoraj miałem nieprzyjemną sytuację, bo kładę się spać o godzinie 12 w nocy i dzwoni telefon. No to ja tam podbiegłem, odbieram telefon. Pani mnie pyta, czy nazywam się, jakie jest moje imię. Mówię Gustaw. A to pani, przepraszam, pomyłka. Kładę się ponownie, za 5 minut znowu telefon. Pani mnie pyta, czy to są moje dane i wysyła mi zdjęcie, bo tutaj generalnie po przyjeździe trzeba było dodać na WeChacie, na tym chińskim komunikatorze ludzi z tego hotelu, żeby się za pośrednictwem tego komunikatora z nimi rozmawiać. No i wysłała mi zdjęcie na WeChacie, na którym były dane jakiejś dziewczyny z Polski. No i mówię, że to nie jestem ja. No, przepraszam, znowu kładę się spać. Za 5 minut telefon 3. raz. Prośba o wysłanie numeru paszportu i numeru siedzenia.
No to siedzenia w samolocie, bo non stop pytają mnie, gdzie siedziałem w samolocie tutaj, bo odpowiadałem tutaj no, na różnych dokumentach, już 500 razy to trzeba było wypełniać, później jeszcze dzwonili, no i znowu, jeszcze raz, numer siedzenia, podałem numer siedzenia, kładę się spać, pani jeszcze raz dzwoni, 4 razy dzwoniła i ostatni 4 raz dzwoni, skan paszportu, bo mają jakiś problem, wysłała mi jeszcze raz dane tej dziewczyny, a tam patrzę, numer pokoju 105. To ja pytam, ale przecież to jest numer pokoju 105. I cisza. No i już nie dzwoniła 5. raz. I wydaje mi się, że to było dlatego, że to 105 było napisane, 7 była napisana, przepraszam, 1 była napisana w ten sposób. W ten sposób, jak to Polacy piszą. Natomiast takie coś, to Chińczycy to odczytają jako 7. I miałem, już wielokrotnie się na to natknąłem, bo Chińczycy 1 piszą tak. Po prostu taka kreseczka i tyle. Także wydaje mi się, że to było źródłem tego nieporozumienia. Bo tutaj generalnie można otworzyć drzwi i nic cię nie broni przed wyjściem i pochodzeniem sobie po korytarzu. Poza tym, że jest kamera, którą zauważyłem i od razu mi się lampka zaświeciła. A jak dzisiaj otworzyłem drzwi, żeby wziąć kolację, to patrzę, a obok mnie jest mój sąsiad Słowak, z którym tam zamieniliśmy słowa w podróży. 2 Słowaków tutaj mieszka obok. No i on jest na korytarzu i sobie spaceruje. Ja go pytam, ale dlaczego ty sobie spacerujesz? Przecież nie możemy wychodzić z pokoju. A jak to? Przecież nikt mi nie powiedział, że nie mogę wychodzić z pokoju. No i to dlatego, że wszystkie dokumenty, które dostaliśmy, są po chińsku. Także jest jeden dokument tylko taki powitalny, który jest przetłumaczony na języki chyba wszystkich nacji, które przybyły tutaj do hotelu, bo jest tutaj właśnie po chińsku, angielsku, polsku, słowacku i ukraińsku. Tylko to jest takie dosyć podstawowe informacje są tu zawarte. Treść tego powitalnego dokumentu brzmi następująco. Jak się masz? Po pierwsze, witamy w Tianjin w Chinach. Dziękuję za współpracę z Chinami w polityce izolacji. Aby lepiej się z Wami porozumieć w okresie izolacji, po wejściu do pokoju skontaktuj się z chińskim kontaktem, w nawiasie kolegą, przyjacielem. Skontaktuj się z recepcją, aby poinformować o tym kontakt. Chodzi o to, żeby osoba kontaktowa w Chinach, zawsze podajemy tutaj, niezależnie od celu podróży, na każdym tutaj dokumencie, nawet przed kwarantanną, przy wjeździe do Chin podajesz emergency contact. Kontakt do jakiejś osoby, do jakiegoś kolegi w Chinach, z którym się można kontaktować w razie W. Także ta osoba powinna się skontaktować z hotelem po prostu po przyjeździe na kwarantannę, żeby dać znać po prostu, że istnieje. No, ale jeszcze raz tutaj ta sytuacja potwierdza, że bez WeChata, tego komunikatora chińskiego, który jest taką super aplikacją do wszystkiego, do płacenia, do porozumiewania się z ludźmi, do zamawiania taksówek, zamawiania jedzenia, no tutaj bez tego nie da się funkcjonować, bo wymagane jest od każdego, żeby załatwiał formalności za pomocą tej aplikacji, także bez tego ani rusz. Dzisiaj na obiad o 12 zaserwowali mi taki posiłek. Niestety wstałem o 16, więc jest to wszystko zimne. A poza tym nie zamierzam tego spożywać, bo są to rzeczy, których nie lubię. Czyli takie krowie flaki. Kaczka, ale taka koścista i zimna. Tutaj jakaś zieleninka i bambus. No bambus jako tako, ale wszystko jest to zimne, także zamówiłem sobie jedzonko na wynos. A tak dostarczane są posiłki. Pan wali w drzwi i krzyczy "Fan Laila", czyli jedzenie przyszło.
i zostawia je na stoliczku przed drzwiami. Nie wiem dlaczego przed chwilą ten człowiek nie dostarczył mi posiłku, także będę dzwonił do recepcji. Tak samo śniadania nie dostałem, nie wiem dlaczego, bo obudziłem się o 16 i powinien być lunch i śniadanko, tak jak wczoraj, przygotowane na stoliczku na zewnątrz, a był tylko lunch, a na śniadanko tam zawsze serwują jakieś mleko i owoce, także trochę mnie to wkurzyło. No i teraz tak samo chodził i wszędzie rozdał, tylko nie mi, także muszę zadzwonić do recepcji. A numery wszystkie nie działają, nie wiem dlaczego, kurna paka. Więc na WeChacie do nich zadzwonię.喂，喂，你好。啊，是的，没有送到，而且那个早餐和晚餐也没有送到。刚刚那个送餐的人没有敲我的门。是的，好像。好好，等一下，等一下。喂，喂，你好。你去那个前台给他们，因为我现在隔离，他们要送给我。好的，那就告诉他们要送705房间。喂，你好，刚刚那个送外卖的人把东西放在前台那边，你们看到了吗？什么意思？没有，没有取消。没有什么，我怎么可能取消？谁说的？没有。什么记录？我没有说，我问了你们送餐时间是几点？喂，你好。那怎么？你就把东西放他们那边吧。嗯，对对，好，谢谢。嗯，好。Co za burdel, no. 来了来了。给你做份餐。哦，那个外卖呢？外卖不可以订啊。昨天前台那边跟我说可以订的。谁给你告诉你可以订的？就前台。你可以订方便面，就是那种熟食，吃完有问题还得让你去医院去。但是他们跟我说我已经订了，但送在前台那边。你什么时候告诉可以订的？你问的谁可以说可以？昨天他们打电话一个，我现在微信问了，然后他们打电话跟我说是可以订，但是就是不要超过这个晚餐的时间就可以。你几点打电话？几点？就是我下午打电话。昨天下午打的。对，他们给我打的。然后我现在微信问了，他们说最好不要，但是后面有人给我打电话说可以，所以我已经订了之前。我可以后面不点，但是他们如果跟我说我已经
不管了，然后已经送过去了，然后如果他们说不行，我也不点，但是他们叶总，那个把就是刚才7点5点那会儿直接放到2梯吧。哦，收到了。就这意思，我跟你说什么意思？咱们。Nice. 麻辣香锅 unboxing. 麻辣香锅, czyli to jest taki kociołek na sucho. Idę najpierw zdezynfekować rączki. No i klucz programu. Mala香锅. Nice. Bardzo, bardzo świetnie to pachnie. Także to jest taki kociołek, taki jak chłogło, czyli hot pot, ale zrobiony na sucho. No i do tego zamawia się, główną bazą jest w zasadzie wszystko. Niekoniecznie musi być tutaj makaron w ogóle w środku. Po prostu składniki są podgrzewane w jakimś konkretnym, ostrym sosie, takie smażone. Do tego ryż jest podawany. Tutaj były jakieś w zestawie takim podstawowym składniczki, a ja sobie jeszcze do tego domówiłem na przykład o krewetki, ziemniaczki, tofu, grzyb, który się nazywa jingzhengu. Chińczycy na to mówią 明天见, czyli see you tomorrow, ponieważ ten grzyb nie trawi się zbyt dobrze. Pyszne. Pyszne, a to dlatego, że mala香锅 to jest właśnie nazwa kociołka, a ma to jest taki smak drętwiejący, który się wydobywa pieprzem syczuańskim. Więc ten kociołek jest nie tylko ostry, ale taki ma drętwieje ci język i tutaj usta, co jest bardzo takim przyjemnym uczuciem, niepowtarzalnym. Wpadłem na taki pomysł, żeby sobie jedzonko podgrzać w kranie, bo zostawili mi je na zewnątrz i nie wiedziałem, że tam leży. Czasami tutaj nie pukają, podając to żarcie. Jeden pan wali bardzo mocno, a drugi w ogóle nie puka. Także przyszło zimne i tutaj sobie je podgrzałem. Jest 11 dzień mojej kwarantanny, a poniedziałek, w czwartek lecę do Chengdu, gdzie niestety dowiedziałem się, że czeka mnie 3. tydzień kwarantanny, ponieważ po 2 tygodniach spędzonych w mieście, w pierwszym mieście, w którym wyląduje się w Chinach, jeśli chce się jeszcze gdzieś dalej lecieć, to jeszcze czeka cię domowa kwarantanna, czyli albo w mieszkaniu, albo w jakimś hotelu w miejscu docelowym. Także nie jest to koniec mojego zamknięcia. Głównym składnikiem mojej diety w ostatnich dniach są zupki chińskie, ta jest akurat koreańska, natomiast można zamawiać tutaj jedzenie z marketów, jakichś takich tutaj ala żabek okolicznych.
Można z takich żabek, Carrefourów okolicznych zamawiać jedzenie, tutaj dowożą od razu, natomiast wręczają dopiero w godzinach wręczania posiłków, także biorą te przesyłeczki z recepcji, jak niosą Ci obiad, śniadanie lub kolację. Natomiast alkoholu, jak zamówiłem piwo, to zadzwonił do mnie człowiek, że wszystko ok, ale piwo musi zostać. Także alkoholu, chyba papierosów też nie można zamawiać. Tutaj generalnie jest zakaz palenia, także spodziewam się, że też nie można. Dużo ostatnio tego spożywam. To się nazywa latiao. Jest to taka chińska przekąska, nie wiem z czego się składa. Natomiast ma bardzo dziwną... Jest to takie dziwne... Jest to takie dziwne, tłuste, ostre coś. Bardzo niezdrowe, ale bardzo smaczne. Jeszcze z takich spraw organizacyjnych, generalnie co parę dni tutaj przychodzą pod drzwi robić testy. Każą brać krzesełko, które się tutaj stawia pod drzwiami i robią testy. Wymaz pobierali chyba ze 3 razy. Raz jeszcze krew też pobierali do przeciwciał, także te testy cały czas są robione i jeszcze jak przylecę do Chengdu, będę miał na początku i na koniec tej domowej, hotelowej kwarantanny jeszcze 2 testy. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich i kolejny odcinek będzie już z Chengdu.